Idziemy z Bartkiem odebrać właśnie motocykl. Dobra, pierwsze odpalenie. Opowiem Wam, ile trwała cała procedura. Powiem Wam, są emocje. Zobaczymy zaraz, jak się będzie jechało pierwszą trasę do firmy. Jak zakupiłem ten motocykl. Na jakich warunkach. Dobrze, ruszamy. I może trochę wspomnimy sobie o tym, dlaczego wybrałem taki motocykl, a nie inny. Tablica jest. Ja zgubiłem tablicę za pierwszym razem. To za chwilę zobaczycie, co wybrałem. Po tygodniach analiz, testów i decyzji wreszcie go mam. Aby tu dojść, musiałem jednak przejść niezłą drogę. Cofnijmy się więc o kilkanaście dni. Witam wszystkich serdecznie na samym początku nowej przygody, jaką jest zakup nowego, mojego drugiego motocykla. Jest końcówka kwietnia i ja, jak już wiecie, postanowiłem, który motocykl wybiorę i przeprowadzę Was przez pełną ścieżkę, jak to wszystko wyglądało od A do Z w możliwy dla mnie sposób. Na samym początku decyzja zapadła taka, że kupuję ten motocykl w leasing, więc muszę załatwić całą papierologię. W pierwszych fragmentach postaram się Wam przedstawić, jak przebiegał ten cały proces w dużym skrócie, no a później zobaczymy odbiór samego motocykla, no i zobaczycie sam motocykl. Tak więc sam za siebie trzymam kciuki, żeby wszystko przebiegło sprawnie. Zobaczymy, jak szybko uda się go odebrać. Nawet nie wiecie, jak się cieszę, bo właśnie dostałem maila, w którym, jak widzicie, decyzja z banku jest pozytywna, tak więc kolejnym etapem jest umówienie się z opiekunem na podpisanie dokumentów. Postaram się zrobić to jak najszybciej. O aktualizacjach za chwilkę się dowiecie. To są chyba najlepsze 36 urodziny, jakie mogłem sobie wyobrazić. Właśnie podpisałem, jak widzicie, umowę leasingową. Zaraz dokonam przelewu i liczę, że do końca tygodnia będzie odbiór, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem oczywiście. Ale teraz kawa. Słuchajcie, nigdy nie może być tak kolorowo. Mamy 7 maja, środę, końcówkę już dnia. No i niestety otrzymałem taką smutną wiadomość. Być może ja się źle zrozumiałem po prostu z salonem, ale okazało się, że motocykl, który zamówiłem, nie stoi na salonie, tylko dopiero, jeśli dobrze rozumiem, musi być ściągnięty z centrali. A to przedłuża całą procedurę, no bo żeby bank mógł kontynuować formalności, musi otrzymać odpowiednią dokumentację, żeby ta dokumentacja mogła zostać sporządzona, to znaczy, żebyśmy mogli zacząć załatwiać tak samo rejestrację i ubezpieczenie. No to niestety, ale najpierw salon musi otrzymać ten motocykl. Tak więc niestety, ale moje nadzieje dotyczące tego, że odbierzemy sobie motocykl w tym tygodniu maleją. No ale zobaczymy, co czas pokaże. My wciąż czekamy na decyzję, a przy okazji, jeżeli są wśród Was osoby, które interesuje na przykład tematyka CNC, druku 3D, no to właśnie wszedłem do firmy, stoi przede mną duży ploter CNC Salamandra. Mam też kanał YouTube'owy Faustlot Polska. Zapraszam, jeśli chcecie pooglądać też coś innego, jak tylko motocykle. I przenosimy się o kolejne 6 dni. Dzisiaj mamy 13 maja i powiem Wam szczerze, jeszcze nigdy tak bardzo mi się nie dłużyły dni. Niestety po drodze pojawiły się kolejne komplikacje, do salonu dojechały motocykle, ale na samochodzie nie było egzemplarza, który zamówiłem, tak więc z dnia na dzień dostawałem informację o tym, że jeszcze nie dzisiaj. No i tak kolejny tydzień niestety, ale minął. Jednak w końcu dostałem w dniu dzisiejszym wiadomość, że motocykl wjechał na salon, tak więc przekazane zostały dokumenty do banku. No i rozpoczynamy rejestrację motocykla, a później będę mógł go ubezpieczyć, jak tylko dostanę tablicę rejestracyjną. Rejestracja, jak się okazało, dzisiaj w środę została uzyskana do tego motocykla. No i kolejnym krokiem, który trzeba zrobić, to ubezpieczenie. A musicie wiedzieć o tym, że w momencie, kiedy bierzecie w leasing, czy to samochód, czy motocykl, no to bank od Was wymaga AC, OC, NNW, no i GAP-a, no ale dopiero takie ubezpieczenie możecie sobie załatwić, kiedy macie tablicę rejestracyjną. Dopiero księgowość to opłaciła po godzinie chyba 14. Dostarczyłem te wszystkie dokumenty. No i niestety okazało się, że bank, zanim salon będzie mógł mi wydać ten motocykl, no to bank musi dostarczyć to analitykowi, to ubezpieczenie, żeby on to wszystko klepnął i dopiero wtedy mogę odebrać motocykl. No i myślałem, że zdążę dzisiaj. Salon mi tutaj super, bo powiedział, że poczekają na mnie nawet do godziny 19. No i niestety okazało się, że tam analityk, który zajmował się tą sprawą, jest na urlopie. Jako że jest 16, no to raczej nic nie uda się zamknąć, więc
jak widzicie, siedzę w samochodzie i motocykl będę odbierał jutro, a dla Was tak naprawdę za chwilę. Plan jest taki, że zostaję w domu jutro do godziny 10-11 z nadzieją, że do 11 dostaniemy akcept od analityka, no i od razu z domu podjadę sobie po motocykl. Zaraz się okaże. Dobra, mamy aktualizację, jedziemy właśnie z Bartkiem, a w ogóle pokażę Wam kiedyś ten samochód, Bartek ma Jayku. To jedziemy z Bartkiem odebrać właśnie motocykl, za chwilę będziemy na miejscu. Nie wiem, na ile mi się uda ograć sam odbiór, no ale na pewno za chwilę zobaczycie, co wybrałem. Tak, to jest ten moment. Za chwilę zobaczycie, na co się zdecydowałem. Jednak zanim to nastąpi, chciałbym powiedzieć, że początek tego roku był dla mnie naprawdę fantastyczny. Super testy, poznałem fajnych ludzi, mogłem spróbować jeździć na wielu różnych motocyklach. Część z nich dopiero zobaczycie na moim kanale. Fajnie jest wrócić do tych wspomnień. Witam Was w kolejnym materiale wideo. Jak widzicie, ja dojeżdżam właśnie do salonu BMW. Powiem Wam, niesamowite uczucia mi towarzyszą w tym momencie. Witam na kolejnym odcinku na moim kanale, w którym testujemy sobie kolejny motocykl, którego będę odbierał motocykl za chwilę na 2-godzinne testy. Powiem Wam, spełniłem dzisiaj jedno ze swoich chyba marzeń tak naprawdę. Od dawna mi ten Triumph chodził street po głowie i przejdziemy się dookoła tego motocykla, bo tak jak mówię, nie mamy za wiele czasu z tego względu, że chyba za 20 minut już powinienem go odwieźć. Tak, a jak sobie go kupię, to już będzie w ogóle spełnienie moich marzeń. Dobrze, ruszamy! Pierwsze tankowanie za mną. Powiem Wam, są emocje. Zobaczymy zaraz, jak się będzie jechało pierwszą trasę do firmy. No a resztę za chwilę też zobaczycie w materiale wideo. No więc już wiecie, jako drugi motocykl wybrałem Triumpha Street Tripla 765 w wersji RS, który właśnie stoi tutaj przede mną razem z Tridentem i Mateusza Yamahą R7. Wczoraj było naprawdę bardzo dużo emocji, niestety nie zdążyłem tego wszystkiego okrać, bo spadł deszcz, a dzisiaj jak widzicie motocykle stoją w zadaszonym miejscu, ponieważ pogoda niestety ale nie sprzyja. W tym miejscu chciałbym podziękować całej obsłudze oczywiście Triumpha we Wrocławiu. Tak jak w poprzednim materiale wideo polecam Wam ten salon. Obsługa naprawdę bezproblemowa mimo tych małych aspektów, które pojawiły się w tym materiale wideo, ale myślę, że to nie była tak naprawdę niczyja wina. Ja jestem naprawdę zadowolony, jestem szczęśliwy, że spełniłem kolejne swoje marzenie i na pewno wkrótce więcej Wam powiem o samej maszynie, jednak dzisiaj już postanowiłem nie przedłużać tego materiału wideo. Myślę, że skończymy sobie na tym etapie, a wkrótce nagram osobny film, w którym opowiem Wam, dlaczego padł wybór właśnie na Streeta, jakie są moje odczucia i resztę rzeczy, o których chcę Wam powiedzieć. Jeśli macie jakieś pytania, chcecie się dowiedzieć czegoś więcej, no to śmiało piszcie komentarze pod tym filmem. Dajcie na końcu znać, czy spodziewaliście się, że wybór właśnie padnie na ten motocykl. Będę wdzięczny za łapkę w górę, subskrypcję i do zobaczenia już wkrótce.